Maria Stuart przyszła na świat 8 grudnia 1542 roku w pałacu Linlithgow w ówczesnym hrabstwie Linlithgowshire. Jej ojciec, Jakub V, zmarł tydzień po jej narodzinach. Z braku męskich następców tronu to właśnie Maria, 6-dniowe niemowlę, została ogłoszona królową Szkocji. Maria została królową w pierwszym tygodniu życia, jednak realną władzę w państwie sprawował szkocki hrabia James Hamilton. Hamilton był regentem przez 12 lat, a później stery w państwie przejęła matka Marii, Maria de Guise. W lipcu 1543 roku o rękę Marii dla swojego syna Edwarda VI upomnił się Henryk VIII, król Anglii. Po ujawnieniu intencji Henryka VIII matka Marii wzięła córkę i czmychnęła z dworu, ukrywając się w zamku Stirling. Na propozycję Henryka VIII nie przystał również szkocki parlament. Obawiano się bowiem, że Unia Szkocko-Angielska doprowadzi do zerwania sojuszu Szkocji z Francją. Henryk VIII nie dawał jednak za wygraną i zaczął uciekać się do rozwiązań siłowych. Anglicy regularnie wkraczali na terytorium Szkocji, dokonując licznych rabunków. Z krytycznej sytuacji Szkotów i Marię wyprowadzili Francuzi. Na mocy sojuszu szkocko-francuskiego armia francuska przybyła Szkotom z pomocą. W 1548 roku podpisano traktat między Szkocją i Francją. Na jego mocy Maria miała zostać wysłana do Francji. 7 sierpnia 1548 roku, po 5 latach życia w niepokoju i ukrywania się w różnych miejscach, Maria pod eskortą francuskiej floty wyruszyła do Paryża. Maria Stuart dorastała na dworze Henryka II, króla Francji. Podczas pobytu w Paryżu dziewczyna żyła w luksusach i otrzymała najlepsze wykształcenie. Dziewczyna znała francuski, łacinę, grekę, hiszpański oraz włoski. Jednak Maria nie korzystała z wszelkich udogodnień za darmo. W 1558 roku, w wieku 16 lat, Maria zapłaciła Henrykowi II za dotychczasowe życie i wyszła za mąż za jego syna, Delfina Franciszka. Jednak 2 lata później, 5 grudnia 1560 roku, Franciszek II Walezjusz odszedł z tego świata. Pół roku wcześniej zmarła matka Marii, Maria de Guise, pozostawiając Marię Stuart osamotnioną. Wkrótce 18-letnia wdowa zdecydowała się na powrót do Szkocji. Później, już po powrocie do Szkocji, 29 lipca 1565 roku Maria Stuart poślubiła Henryka Stuarta, hrabiego Darnley. Maria Stuart poślubiła Henryka Stuarta. Ten ruch jednak nie spodobał się części szkockiej arystokracji. A to dlaczego? Ponieważ Henryk Stuart był katolikiem, a to zraziło tych szkockich arystokratów, którzy byli protestantami. Doprowadziło to do buntu pod przywództwem Jamesa Stuarta, przyrodniego brata Marii Stuart. Na szczęście bunt udało się stłumić. Małżeństwo Marii Stuart z lordem Darnley nie należało do udanych. Jej mąż był egoistą, żądał, aby tytułowano go królem. Jego tyrania nie trwała jednak długo. Henryk szybko został odsunięty przez Marię od władzy. Jednak Henryk nie pozostawał bierny. Zawiązał przeciwko Marii spisek. Jego spisek polegał na zamordowaniu jej sekretarza, Davida Rizia. Brutalnego morderstwa na oczach brzemiennej Marii dokonał Henryk wraz z protestanckimi lordami, tymi, którzy tak bardzo nienawidzili szkockiej królowej. Los szybko okazał się być sprawiedliwym dla Henryka Stuarta. W lutym 1567 roku Darnley został znaleziony martwy w ogrodzie. Do dziś nie wiadomo, kto zainicjował spisek.
czy była to Maria Stuart, czy szkoccy protestanci. W 1566 roku Maria urodziła syna Jakuba. Jeszcze przed śmiercią Henryka, pewnego razu, kiedy Maria Stuart była w drodze do Edynburgu, została porwana przez Jamesa Hepburna, który od razu chciał się z nią ożenić. I tutaj musimy podkreślić jedną rzecz, że nie był on kimś obcym dla Marii, a prawdopodobnie wręcz przeciwnie, był miłością jej życia. Krótko po incydencie z porwaniem, 15 maja 1567 roku, para wzięła ślub. Małżeństwo to budziło duży opór społeczeństwa, które otwarcie zamanifestowało swój sprzeciw. Wybuchnął kolejny, tym razem udany bunt. Obalonej i uwięzionej Marii udało się jednak uciec z niewoli. Upadła królowa, ratowała się ucieczką do najbliższego sąsiada, Anglii. Anglia, do której uszła Maria, nie była dla niej ziemią obiecaną. Rządząca Anglią kuzynka Marii, Elżbieta I Tudor, nie przyjęła dobrze wiadomości o przybyciu krewnej. Elżbieta widziała w Marii zagrożenie dla swojej władzy. Mając przeciwko sobie katolicką opozycję w kraju, Elżbieta obawiała się, że ta będzie chciała ją obalić i osadzić na tronie Marię. Elżbieta postanowiła działać. Krótko po przybyciu do Anglii Maria została aresztowana. Elżbieta więziła swoją kuzynkę przez blisko 20 lat. W 1587 roku królowa postanowiła ostatecznie pozbyć się swojego problemu. Maria została oskarżona o udział w spisku przeciwko życiu Elżbiety. Marii zarzucano próbę przywrócenia władzy Kościoła katolickiego w Anglii i przejęcie tronu dla siebie. Interesującym faktem zdaje się być to, że przez 20 lat ani razu syn Marii, który na tamten moment rządził Szkocją, nie odwiedził swojej matki. 8 lutego 1587 roku Maria Stuart stanęła na szafocie, gdzie miała miejsce jej egzekucja. Maria Stuart była ubrana na czerwono jako symbol męczennicy.